Drugie laboratorium, które odwiedzamy w cieniu Czarnobyla, ma zdecydowanie mniej burzliwą historię niż X-18, choć teoretycznie większe znaczenie dla uniwersum. Powstało prawdopodobnie już po pierwszej katastrofie z 1986 roku. Po drugiej uruchomiono z poziomu placówki program Osłona Cienia, którego głównym celem było zatrzymanie postępujących w zastraszającym tempie zmian. Wkrótce jednak stało się jasne, że program zawiedzie, w rezultacie czego promieniowanie psioniczne rozlało się po całej okolicy, a X-16 przełączone zostało w tryb oszczędzania energii. Jakaś część systemów laboratorium pozostała sprawna. Jaka? Nikt z przemierzających zonę stalkerów, ani znajdujących się nieopodal naukowców tego nie wiedział. Jak wiecie z materiału poświęconego Jantarowi, X-16 miało być pierwotnie siecią rozległych tuneli rozciągających się pod lokacją. Po korekcji planów i całkowitym przebudowaniu poziomu, placówka zmieniła swój charakter i rozmiary. Teraz to jeden długi, kręty korytarz, na końcu którego... Nie. Zacznijmy od początku. Przy wejściu do placówki znajduje się niewielka stróżówka. 2 monitory wewnątrz stanowiska sugerują, że X-16 było monitorowane. Nieco dalej znajduje się winda towarowa prowadząca już do właściwej placówki. Dzięki jej rozmiarom można było transportować tą drogą zarówno pracowników, jak i towary. Wychodząc z szybu trafiamy wprost do ciemnego, cylindrycznego pomieszczenia pełnego rur oraz maszyn sugerujących, że była to przepompownia. Prawdopodobnie do chłodzenia całej instalacji używano wody z pobliskiego jeziora Jantar, ale czerwona lampa sygnalizacyjna nad jedną z pomp daje do zrozumienia, że maszyny nie pełnią już swojej funkcji, choć prawdopodobnie dalej pozostają sprawne. Czy to kwestia awarii kompleksu, czy braku wody z jeziora wyschniętej w konsekwencji drugiej katastrofy? Nie wiadomo. Idąc dalej krętym korytarzem natrafiamy na prowizoryczne barykady ustawione prawdopodobnie przez rezydujących w podziemiach zzombifikowanych stalkerów. Leżą tu także na wpół zmumifikowane zwłoki stalkerów, jacy z niewyjaśnionych przyczyn próbowali dostać się do centrum kompleksu, będącego przestronną kilkupoziomową salą. To samo serce X-16, w którym znajdziemy sztucznie wyhodowany pseudomózg, będący emiterem fal psionicznych. 3 konsole C12, C17 i C23 oraz główny włącznik zasilania na 5. piętrze służą do sterowania jego pracą. Również na najwyższej kondygnacji znajdziemy mniejsze kapsuły, jakie zapewne służyły do przechowywania mózgu w czasie, gdy był o wiele mniejszy niż obecnie. Dalsza część laboratorium to głównie komory testowe, gdzie, jak w niemal każdej placówce świadomości Z, poddawano ludzi upiornym eksperymentom z użyciem energii psionicznej. Za powstaniem samego pseudomózgu stoją naukowcy ze świadomości Z, którzy, zachęceni pozytywnymi wynikami pierwszych badań dotyczących wpływu promieniowania psionicznego na żywe organizmy, postanowili wyhodować sztuczny emiter takiego promieniowania. W ten sposób powstała biomasa o właściwościach zbliżonych do ludzkiego mózgu, która, odpowiednio rozwijana, przerodziła się w zalążek myślącej istoty, zdolnej do podejmowania suwerennych decyzji i świadomie zombifikującej wszystkich zbliżających się do placówki ludzi. Inna hipoteza mówi, że naukowcy planowali stworzenie emitera podobnego do anten na radarze, jednak przewyższającego je możliwościami, bo celowo wyposażonego w świadomość i inteligencję. W samej grze nie znajdziecie na ten temat ani słowa. To tylko dywagacje oparte na dokumentach projektowych i pomysłach GSC, które nawet jeśli doczekały się realizacji, to nie zostały w żaden sposób włączone do oficjalnej historii uniwersum. Istota we mgle, TBU-1, czy też pseudomózg od początku posiadał podobne umiejętności. Kontrolował umysły tych, którzy podeszli za blisko.
W starej wersji laboratorium jego strażnikami były głównie mutanty, jakie uciekły z komór testowych i finalnie wyciętych sal operacyjnych po drugiej katastrofie, podczas gdy zombie strzegły przede wszystkim wejścia do placówki. Walka z pseudomózgiem w początkowych konceptach zasadniczo różniła się od wersji finalnej. Twór miał nawiązywać z nami kontakt poprzez wysyłanie w naszą stronę fantomów żywych stworzeń, przedmiotów, a nawet portali przenoszących gracza w zupełnie inne miejsca. Jeden z nich zmuszał nas do przejścia przez iluzoryczne miasto, być może to, które znamy jako Martwe Miasto, by ostatecznie trafić do pomieszczenia z mutantem. Możliwe, że stwór nie był jednoznacznie zły, a chciał pokazać nam historię tego upiornego miejsca. Gdy trafialiśmy do ostatniej sali, pseudomózg miał przemówić do nas głosem jednego ze swoich ubezwłasnowolnionych sług. Ta specyficzna walka miała doprowadzić do zawalenia sali ze stworem, a być może nawet całej placówki X-16. Alternatywnym sposobem na pozbycie się problemu było zniszczenie turbin wiatrowych znajdujących się na powierzchni, dzięki czemu odcinaliśmy raz na zawsze zasilanie instalacji laboratoryjnej, a tym samym system podtrzymywania tego wynaturzonego życia. Sama idea tego przeciwnika jest połączeniem dwóch koncepcji istniejących w grze od czasów, kiedy była tylko pomysłem na papierze, wspominanej istoty we mgle oraz bestii z otchłani, na którą natknąć mieliśmy się w Martwym Mieście. Po usunięciu lokacji z gry usunięto także bestię, a echo potyczki z nią przybliża nam na przykład mod OGSE. Laboratorium X-16 to u podstaw lokacja, jaka pierwotnie znajdować się miała na generatorach, usuniętego z cienia Czarnobyla poziomu, jaki zwiedzić możemy w wielu modach. Na etapie projektowania nowej wersji Yantaru deweloperzy podjęli już decyzję o usunięciu ich, a wiele elementów wchodzących w skład tamtejszych podziemi posłużyło do stworzenia nowej placówki, jaka finalnie została ukończona na początku 2006 roku i połączona z jeziorem Yantar. Jak wspomniałem w poprzednim materiale, TBU-1 było jednym z anomalnych centrów zasilających całą strefę wykluczenia. Po wizycie naznaczonego placówka została trwale wyłączona, a pseudomózg dokonał swojego żywota. Tylko czy na pewno? Czy naukowcy nadzorujący eksperyment nie przewidzieli ewentualnej awarii, która natychmiast uśmierciłaby stwora? W końcu placówka działała jeszcze długi czas po awarii pomp chłodzących instalację, więc może upiorne dzieło świadomości Z przetrwało i jeszcze kiedyś o nim usłyszymy.